Z dzisiejszego filmu dowiesz się, w jaki sposób zwracać uwagę innym ludziom i jak komunikować informację zwrotną tak, żeby z jednej strony uzyskać zamierzony efekt, a z drugiej nie zepsuć przy tym twojej relacji z tą osobą. W wielu dziedzinach życia i pracy jest to bardzo potrzebna umiejętność. Na przykład my jako adwokaci musimy też skutecznie zwracać uwagę osobom, od których wiele zależy, a jednocześnie zrobić to tak, aby nie zniechęcić do siebie tej osoby, na przykład sędziego czy naszego klienta. Z tego filmu dowiesz się też, jak zrobić to tak, aby rozmówca właściwie cię zrozumiał i nie poczuł się urażony sposobem, w jaki zwracasz mu uwagę. Zostań ze mną do końca, bo na końcu powiem ci też, co powiedzieć, gdy to ciebie ktoś krytykuje albo podnosi na ciebie głos przy innych osobach. Zasady, o których będziemy mówić, warto nie tylko zapamiętać, ale też zastosować. Właśnie po to, żeby nasze dobre intencje nie odbiły się nam przysłowiową czkawką. Pierwsza zasada. Wydaje się prosta, ale jednak bardzo wiele osób ze szkodą dla siebie jej nie stosuje. Brzmi ona: chwal publicznie, zwracaj uwagę w 4 oczy. Dla większości z nas bardzo ważne jest to, jak jesteśmy postrzegani przez inne osoby. Ważne jest też nasze osobiste poczucie własnej wartości. Warto mieć to na uwadze i starać się komunikować z innymi ludźmi w sposób, który tego poczucia własnej wartości nie narusza, ani u nas, ani u innych osób. Zwracając uwagę innym osobom w towarzystwie, możemy nie tylko wywołać u danej osoby duży dyskomfort, ale też spowodować przesadną reakcję, trochę na zasadzie reakcji obronnej. Często takie publiczne zwrócenie uwagi szybko przeradza się w otwarty konflikt, a tego przecież nie chcesz. Aby tego konfliktu uniknąć albo zminimalizować ryzyko jego powstania, wprowadź zasadę, że o ile to tylko możliwe, zwracasz uwagę drugiej osobie bez świadków. Druga zasada to zastanów się, po co to w ogóle mówisz i czemu to zwrócenie przez ciebie uwagi ma służyć. Jeżeli chcesz się lepiej poczuć, to znajdź sobie inny sposób. Zwracaj uwagę po to, żeby dana sytuacja już się nie powtórzyła i po to, żeby ktoś wyciągnął z niej wnioski. Nie zwracaj też uwagi nikomu, aby po prostu zrobić mu przykrość, lecz po to, aby faktycznie wnieść jakąś wartość w jego życie. Jeśli myślisz o tym, aby zrobić komuś przykrość, albo nie masz konstruktywnego celu, to najlepiej odpuść sobie to od razu. Wrzucaj w życie innych ludzi promień słońca, a nie cień. Ten cień sobie daruj, bo jest go przecież dookoła nas wystarczająco dużo. Jeśli chcesz zwrócić uwagę dla dobra drugiej osoby, na przykład po to, żeby w przyszłości nie straciła jakiejś szansy albo żeby nie popełniła jakiegoś błędu, to zrób to. Ale zrób to w sposób, który doprowadzi cię do celu, a nie sprawi, że druga osoba tylko poczuje się gorzej. Trzecia z zasad to pamiętaj, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, jak zrozumie cię rozmówca. W komunikacji w ogóle, a w zwracaniu drugiej osobie uwagi, to szczególnie weź pod uwagę to, jak zrozumie cię druga osoba. Popracuj nad jasnością i nad klarownością języka, jakiego używasz. W komunikacji z innymi świetnie sprawdza się zasada extreme ownership, w której przejmujesz pełną odpowiedzialność za rezultaty tego, co robisz, co mówisz i jakie decyzje podejmujesz. Przejmujesz też odpowiedzialność za to, czy to, co powiesz, będzie właściwie zrozumiane. Weź przykładowe zdanie, którym chcesz zwrócić uwagę innej osobie i zastanów się, na ile możliwych sposobów może ono być zinterpretowane. Im więcej tych sposobów, tym gorzej dla jasności twojej wypowiedzi. I czysto ćwiczeniowo spróbuj przeformułowywać tak długo wypowiedź, aż zredukujesz liczbę możliwych interpretacji. W idealnym przypadku albo do 1 albo 2. Większość konfliktów tak naprawdę bierze się z nieporozumień, więc zadbaj o to, żeby tych nieporozumień koniecznie uniknąć. Po czwarte, nie udzielaj konsultacji bez zlecenia. Nikt nie lubi spamu i jeśli się dobrze zastanowisz, to zwracanie uwagi, udzielanie feedbacku wtedy, gdy nie jesteś o to proszony, może wywołać raczej negatywne emocje i nieprzyjemną reakcję niż wdzięczność u drugiej osoby. W zleceniu nie chodzi o to, żeby ktoś ci płacił albo formalnie podpisywał z tobą umowę na feedback, ale o to, żeby wyraźnie zakomunikował, że tej informacji zwrotnej sobie życzy i że chce ją od ciebie uzyskać. Pamiętaj, że niezamówiona informacja zwrotna, zwłaszcza gdy jest negatywna, to jest to raczej bardziej śmierdzące jajo niż jajko niespodzianka. Piąta zasada mówi o tym, w jaki sposób już zakomunikować drugiej stronie zwracanie uwagi. Ta zasada to nie pouczaj, ale zrób z tego szersze zjawisko. Gdy ktoś czegoś nie wie albo nie potrafi, to pamiętaj, że nie żyjemy w szkole, gdzie za brak wiedzy otrzymywało się 1 i było się obiektem komentarzy całej klasy. Nikt z nas nie lubi być postrzegany jako jedyna osoba na świecie, która czegoś nie wie albo robi coś źle. Zamiast tego warto, zwracając uwagę albo poprawiając drugą osobę, zrobić z tej niewiedzy powszechne zjawisko.
Na przykład mówiąc do klienta, wielu moich klientów na początku też tak myślało, dopiero później, kiedy zobaczyli, jak wygląda ten proces, to przekonali się, że jest inaczej. Albo wiele osób też tak uważa, a tymczasem warto wiedzieć, że... I tutaj dalsza część wypowiedzi. W ten sposób sprawisz, że druga strona dużo łatwiej przyjmie Twoją uwagę i nie poczuje się nią dotknięta. Po szóste, pouczać można również robiąc to w bardzo niebezpośredni sposób, używając sformułowań panu nie muszę mówić, że... Albo tobie nie muszę mówić, że... Na przykład, panu nie muszę mówić, jak duże znaczenie ma ta umowa. Panu nie muszę tłumaczyć, co to dla pana oznacza. Czy tobie nie muszę mówić, że to rozwiązanie się nie sprawdzi. Taki sposób zwrócenia uwagi sprawi, że przekażemy swoją informację zwrotną, a jednocześnie zrobimy to w sposób bardzo oszczędzający poczucie własnej wartości drugiej strony. Spróbuj tego rozwiązania. W tym, w jaki sposób zwracamy uwagę drugiej osobie, bardzo ważna jest też zasada 7. Zasada 7, czyli nie mów o sobie, tylko o swoim rozmówcy. Niemówienie o sobie to bardzo ważna zasada, nie tylko w języku eksperckim, gdy chcemy wzbudzić zaufanie do naszego profesjonalizmu, ale także wówczas, gdy chcemy drugą osobę pouczyć albo zwrócić jej uwagę. Ludzi daleko bardziej interesują oni sami niż nasze zdanie na ich temat, więc skup się na tym, by tak przeformułować Twoją wypowiedź, żeby mówić o adresacie. Na przykład, zamiast mówić, zauważyłam, że robisz to w ten sposób, a myślę, że lepiej będzie, jeśli zrobisz to tak, powiedz, czy próbowałeś kiedyś robić to inaczej, na przykład w ten sposób? Różnica wydaje się niewielka, a jednak w praktyce reakcja rozmówcy jest całkiem inna. Zobacz, jak sprawdzi się to u Ciebie. 8. zasada. To używaj raczej formy pytającej niż twierdzącej. Zacznij przekazywanie informacji zwrotnej od sformułowania czy wiesz, że, albo czy zdajesz sobie sprawę. Na przykład, czy wiesz, że taki komentarz może być odebrany jako atakujący? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to będzie miało konsekwencje? Taki sposób zwrócenia uwagi, po prostu nie wprost, pozwala z jednej strony na uświadomienie drugiej osobie pewnych kwestii, bo może przecież być tak, że ona nie zdaje sobie z czegoś sprawy, a z drugiej może to być sposób na zwrócenie uwagi bez naruszania poczucia własnej wartości rozmówcy, a to, jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, jest dla większości ludzi bardzo cenne, jeśli nawet nie święte. Kolejną zasadą, którą warto stosować zwracając innym uwagę, jest skupienie się na tym, co można zrobić, żeby w przyszłości się to już nie powtórzyło, a nie na tym, co poszło nie tak. Warto, aby propozycja wyszła od drugiej strony. Zobacz, ludzie daleko bardziej są skłonni do stosowania rozwiązań, jeśli sami są ich twórcami. Na przykład między innymi dlatego dużo łatwiej wyegzekwować treść ugody niż wyroku sądowego. Więc zwracając komuś uwagę, jeśli chcesz, żeby w przyszłości dane zachowanie się nie powtórzyło, zapytaj, co możemy zrobić, aby to się więcej nie powtórzyło? Albo jakie rozwiązanie proponujesz, żeby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości? Jeśli chcesz przerzucić rozmówcę z trybu rozpamiętywania przeszłości w tryb szukania rozwiązań na przyszłość, to serdecznie polecam Ci metody opisane w książce Wojna na słowa. Link do książki znajdziesz w opisie pod filmem. A teraz czas na obiecany bonus. Zgodnie z obietnicą przejdziemy do tego, co zrobić, gdy to Tobie ktoś zwraca uwagę przy innych osobach albo podnosi na Ciebie głos. W ostatnim filmie sporo mówiłam o pytaniach. Link do tego filmu znajdziesz na końcu. I tutaj właśnie pytaniem warto się posłużyć. Gdy ktoś na Ciebie podnosi głos, albo ma do Ciebie jakieś pretensje albo zastrzeżenia przy innych osobach, zapytaj, czego się spodziewasz rozmawiając ze mną w ten sposób? Albo, co chcesz osiągnąć rozmawiając ze mną takim tonem? Możesz też to pytanie poprzedzić imieniem danej osoby albo jej funkcją, żeby bardziej to pytanie do tej osoby dotarło. Na przykład, Marku, czego się spodziewasz rozmawiając ze mną w ten sposób? Albo, panie prezesie, co chce pan osiągnąć tak ze mną rozmawiając? Poleć ten film chociaż jednej osobie, która według ciebie będzie mogła na nim skorzystać. I jeśli nie widziałeś, to koniecznie jeszcze obejrzyj ten film o tym, jak zadawać dobre pytania. Do zobaczenia następnym razem.